Cześć, dzisiaj pokażę Wam pierwszego HTC Arte 110. To telefon taki podobny trochę jak Paltop. No i sobie zobaczmy go. Tutaj posiada w tym przypadku Windowsa. A później sobie przejdziemy oczywiście do demontażu i montażu tego telefoniku. Jak widzicie, tu posiada oczywiście telefon dotykowy wyświetlacz. W tym przypadku oporowy. Tutaj na bocznej ściance widzimy skróty. Tu jest włącznik i włącznik tego naszego telefoniku. Na samym dole widzimy spust aparatu. U samej góry widzimy, tutaj mamy otwory na nasz główny głośnik. Na drugiej bocznej ściance widzimy skróty tutaj blokady klawiatury, jakiś skrót głosowy. Na samym dole widzimy oczywiście porty ładowania, tutaj jeden port ładowania, no i otwory na naszą tutaj smycz. I tu jest taki otwór na nasz rysik, ale w tym przypadku tego rysika nie mam, bo zginął. Mam taki inny rysik zastępczy, nim się tutaj będę posługiwał. No i fajne ma tutaj jeszcze obrotowe, funkcjonalne tutaj klawisze funkcyjne. Z tyłu widzimy aparacik fotograficzny, w tym przypadku 2-megapikselowy. No niestety nie mamy tutaj wsparcia autofokusa i aparacik jest dość słabej jakości. Też nie mamy tutaj wsparcia naszej diody, która by wspomagała nasz aparat nocą. I również widzimy też szkiełko, które tutaj było dawniej promowane jako nasze tutaj selfie. Teraz sobie jeszcze ściągniemy naszą tylną klapkę, naszą tutaj baterię. No i zobaczymy tutaj, jak się nazywa ta bateria. Dokładne informacje. Tu widzicie wszystkie informacje tej baterii. Model Arte 160. Bateria posiada 1200 mAh. Taka bateria wytrzymała dość spory okres czasu. No myślę, że spokojnie 3 dni. No ale teraz już jest dość słaba. Tutaj wyrobiona tyle czasu już. No i zobaczymy sobie jeszcze pod tutaj nalepką. Jak widzicie, to pokazuje nam, że telefon posiada Bluetooth. Arte 110 HTC Innovation Made, wyprodukowany tutaj w Tajwanie. No i e-mail naszego telefoniku. I włączamy sobie nasz telefon, włożymy naszą tutaj baterię, tylną klapkę i sobie włączymy, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Tutaj dość długi czas się nasz telefonik włącza. O, widzicie nawet ery teraz obecnego T-Mobile, nasz HTC. No w tym przypadku nie posiadamy tutaj karty pamięci, niestety nie dodali. Tu jeszcze widzimy jeszcze oczywiście otwór na nasz głośniczek do rozmów, o którym nie powiedziałem. No i czekamy, aż nam się tutaj zaleguje Windows Mobile. Jak widzicie, tutaj telefonik posiada czujnik ruchu. Tutaj mi się nie przywrócę na razie, nie wiem czemu. A powinien już. I od góry widzimy start, podobnie jak w Windowsie, tych starszych. No tu nowszy też oczywiście. Office, mobil. Tu mamy podstawowe te nasze aplikacje. Excel mobil, PowerPoint i Word mobil. Tak samo jak w komputerze. Internet Explorer dawny. No w tym przypadku tutaj za bardzo by nie działał, choćby nawet włączył tutaj Wi-Fi, też by nie za bardzo nie funkcjonował, dlatego że to jest dość stara wersja w tym telefonie. Kalendarz. Kontakty, obsługa wiadomości. Następnie telefon, sobie piszemy, no i dzwonimy. I nasze tutaj programy. Mamy wszystkie nasze programy, które chcemy użytkować.
Pierwsze mamy gierki, zobaczymy sobie nasze pierwsze gierki. O, pasja w komputerze, no i buble. To będziemy za to pierwsze. Zobaczymy naszą fajną gierkę. Chyba każdy z Was tą gierkę kojarzy. Musimy tutaj sobie łączyć przynajmniej 2 kolory do siebie. 2 razy klikając. Wiadomo, im więcej kolorów koło siebie, tym lepiej. Na przykład kolor zielony 3 są, to możemy sobie zbijać. Na przykład kolor różowy 2, to możemy też sobie zbijać już. No i jak najmniej nam zostanie na końcu, ile się wygeneruje punktów na koniec. Tutaj dość naprawdę oporowo ten dotyk nam działa, ale bardzo fajnie to wygląda. Tu jeszcze chyba mamy jakieś do zbicia jeszcze, kilka, bo nam jeszcze się nie zakończyło. Niebieski, żółty, różowy. No i to tyle, widzicie, łączny wynik taki, 272, rozegrane gry 2. My sobie wychodzimy z tego już. Tu widzimy jeszcze aparat fotograficzny, sprawdzimy sobie go. No i zobaczymy takie zdjęcie, zrobimy przykładowe, na przykład naszego seniorskiego telefoniku. To nie ma autofokusu, tak jak wspomniałem, więc telefon nie zrobi dobrej jakości tutaj zdjęcia. No i tak ono wygląda, to zdjęcie. Naprawdę ściera nam zdjęcie, musimy naprawdę to idealnie trzymać, bardzo nieruchomo, żeby cokolwiek fajnego nam wyszło. Ale nie musimy tutaj, nie możemy za bardzo oczekiwać nie wiadomo czego w tym telefoniku. Tu od razu widzimy TomTom, nawigację. Oczywiście telefon posiada tutaj nawigację. Jeśli chodzi o jakość nawigacji, to tutaj naprawdę nie ma co za bardzo oczekiwać. Superowego, która tutaj nie będzie w ogóle nam jakichś problemów stwarzała w ciągu naszej podróży, więc na pewno ta nawigacja za bardzo w tym przypadku się nie sprzyda. Tu sobie idziemy na dół dalej, zobaczcie jeszcze radio FM, Explorer plików, kalkulator, menadżer SIM, multimedia strumieniowe, notatki, obrazy, tutaj GPS, Windows Media, czyli tutaj otwieranie naszych plików wideo, wyszukaj, udostępnij, nawigacja właśnie jest wspomniana TomTom, no i otwierania zip i zadania. Przejdziemy teraz sobie do ustawień naszego telefoniku. Tu mamy blokadę, dzisiaj dźwięki, informacja o właścicielu, telefon, szybkie wybieranie, przyciski menu. Może poszukamy sobie jakichś dźwięków ciekawych, nie wiem czy znajdziemy. Tutaj tylko pokazuje nam dźwięki. Ustawienia naszych dźwięków. Tu już mamy fajne opcje, zobaczcie, te skróty naszego aparatu, gierek. Tutaj co ostatnio wybieraliśmy. Też fajnie to wygląda. Aha, jeszcze nie pokazywałem Wam ten klawisz, tutaj funkcyjny. Tak on działa. Tutaj bardzo praktycznie. Nasze koło funkcyjne. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model. Tutaj pokazałem Wam podstawowe funkcje tego telefoniku, jak to wszystko wygląda wewnętrznie, ten Windows w tym telefonie. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku HTC ART 110.